Zatem przechodząc dalej, chciałabym na chwilę, żebyście sobie wyobrazili, że wykonujecie jakieś doświadczenie chemiczne. Macie próbówkę, wrzucacie reagenty do próbówki i przebiega w tej próbówce reakcja chemiczna. A teraz, żeby pomyśleć o komórce zwierzęcej na przykład, pomyślcie sobie o 2000 takich próbówek, której zawartość wlewacie do jednej. I wszystkie reakcje chemiczne przebiegają osobno, żadna z tych reakcji, żaden z reagentów się ze sobą nie miesza, nic nie wybucha i wszystko razem fantastycznie funkcjonuje. Dlatego właśnie chciałabym zachęcić Was do wysłuchania następnego wykładu, w jaki sposób naukowcy badają właśnie te fantastyczne twory, jakimi są komórki, w tym komórki zwierzęce. Zapraszam na wykład doktora Łukasza Hajca. Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Hajec, jestem biologiem, edukatorem, a przede wszystkim jestem członkiem zespołu Histologii i Embriologii Zwierząt i pracuję w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia są komórki zwierzęce, a uściślając te aspekty ich budowy czy fizjologii, którym naukowcy poświęcają każdą wolną chwilę w laboratorium. Możesz sobie zadać pytanie, dlaczego akurat komórki zwierzęce? No i odpowiedź tutaj jest bardzo prosta. Komórki zwierzęce od setek lat wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród naukowców, zwłaszcza, że ludzkie ciało jest również z nich zbudowane, a każde nowe informacje dotyczące ich ultrastruktury, fizjologii czy metabolizmu mogą się okazać cennym punktem wyjścia w badaniach klinicznych nad licznymi chorobami nękającymi ludzkość. I choć sposoby badania komórek zwierzęcych znacznie się zmieniły, to cel pozostał ten sam. Odkrycie ich wszystkich tajemnic, które pozwolą zrozumieć, jak tak mały element jest w stanie przeprowadzać tyle skomplikowanych procesów i z łatwością adaptować się do zmian, jakie zachodzą w otaczającym je środowisku. Aby to osiągnąć, naukowcy posiadają w swoich rękach wyspecjalizowany sprzęt badawczy, który umożliwia im obrazowanie komórek w 3D, ich hodowanie w warunkach in vitro, prowadzenie badań nad ich regeneracją oraz śmiercią komórkową, a także nad mechanizmami komunikacji międzykomórkowej, które są podstawą na przykład ich różnicowania się w komórki konkretnej tkanki czy też narządu. Ale zacznijmy może sobie od początku i odpowiedzmy sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest komórka. Szanowni Państwo, komórka to najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka wszystkich organizmów żywych, która zdolna jest do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych, takich jak oddychanie, odżywianie, wzrost czy rozmnażanie. Każdą komórkę stanowi przestrzeń ograniczona błoną komórkową, zaś wnętrze wypełnia cytozol, w którym zawieszone są różne organele i struktury komórkowe. Pod względem fizjologicznym komórka jest układem termodynamicznie otwartym, czyli stale wymienia ze swym otoczeniem materię i energię w różnych postaciach, co zapewnia jej łączność informacyjną ze środowiskiem zewnętrznym. I moi drodzy, jesteśmy w stanie poruszyć wiele aspektów związanych z komórkami zwierzęcymi. Ja będę chciał dzisiaj Wam zaprezentować kilka tak naprawdę punktów, istotnych punktów dotyczących badań nad komórkami zwierzęcymi, ale zanim sobie do tego przejdziemy, jeszcze kilka takich podstawowych informacji na temat właśnie komórek. I zacznijmy może sobie od wielkości komórek, bo to jest dosyć ciekawe zagadnienie. Z reguły jest tak, że wielkość komórek zwierzęcych waha się najczęściej w granicach od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów, natomiast największe mogą osiągać nawet długość do 1 metra. I przykładem tych ostatnich są choćby komórki nerwowe, które występują u dużych zwierząt, czy włókna mięśni szkieletowych. Tu akurat mamy pokazane na zdjęciach takie właśnie komórki. Tutaj po środeczku mamy komórki nerwowe, natomiast po prawej stronie mamy włókna mięśni szkieletowych.
Ale dla porównania, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, jakie są to wielkości, najmniejsze komórki to komórki bakterii. Oczywiście one nie są tematem naszego dzisiejszego wykładu, ale dla porównania komórki bakterie osiągają z reguły rozmiary około 0,2 mikrometra, chociaż tutaj też znajdują się pewne wyjątki. Jest taki gatunek bakterii siarkowej, która nazywa się Thiomargarita nabimiensis. To jest taka bakteria, gdzie i pojedyncza komórka może osiągać nawet 0,75 mm średnicy. Z kolei u roślin najdłuższe komórki wytwarza roślina zwana ramią, której włókna dochodzą do 50 cm. I właśnie takie pojedyncze włókno to jest pojedyncza komórka. Tu właśnie na zdjęciu mamy też pokazane, jak takie włókna wyglądają. Natomiast jeśli chodzi o świat zwierzęcy, no to tutaj też znajdziemy sporo rekordzistów, bo tak naprawdę komórka strusiego jaja, którą też widzimy na zdjęciu, osiąga średnicę około 30 cm, natomiast Drosophila bifurca to jest jeden z gatunków muszki owocowej, każdy na pewno muszki owocowe zna. Akurat ten gatunek wytwarza plemniki, które osiągają długość od 53 do 58 mm. I to, co jest bardzo ciekawe, te plemniki przekraczają 20-krotnie długość ciała tego owada, co też możemy sobie tutaj zaobserwować na zdjęciu. Widzimy właśnie tutaj samca tejże muszki owocowej, no i właśnie plemniki, które ten gatunek wytwarza. Moi drodzy, jeśli chodzi o kształty komórek zwierzęcych, to oczywiście pierwotnie kształt komórki jest zbliżony do kuli, ale komórki wyspecjalizowane bardzo często mają bardzo różnorodne kształty, co wiąże się oczywiście z pełnioną przez nie funkcją. Co więcej, komórki zwierzęce ze względu na brak ściany komórkowej nie mają żadnych ograniczeń, stąd ich kształty mogą być naprawdę niezwykłe. Okrągłe, owalne, gwiaździste, wrzecionowate, kubkowate, cylindryczne, kostkowe to tylko nieliczne z kształtów, jakie mogą przyjmować komórki zwierzęce. I tutaj na slajdzie mamy kilka właśnie takich komórek o dosyć niezwykłych kształtach. Mamy erytrocyty, które na pewno każdy doskonale zna, czyli krwinki czerwone, pozbawione jądra komórkowe, które wyglądają troszeczkę jak właśnie kluski śląskie. Mamy tutaj komórki tkanki glejowej, astrocyty o bardzo charakterystycznym takim gwiaździstym kształcie. Mamy komórki kubkowe, to są komórki produkujące śluz, które występują m.in. w nabłonku jelita naszego przewodu pokarmowego. On ma taki bardzo charakterystyczny kształt kubkowaty. Mamy tutaj komórki mięśniowe, czyli miocyty, które mają taki charakterystyczny kształt wrzecionowaty i budują nam tkankę mięśniową gładką. Mamy tutaj włókna mięśni szkieletowych czy kardiomiocyty, również w takim bardzo charakterystycznym kształcie literki Y. No i tutaj w rogu też widzą Państwo plemniki. To są dosyć niezwykłe plemniki produkowane przez skorpiaki, dokładnie raki, również w takim bardzo charakterystycznym gwieździstym kształcie. Więc tak naprawdę komórki zwierzęce mają nieograniczone możliwości, jeśli chodzi właśnie o wykształcanie różnych dodatkowych elementów w postaci różnego rodzaju wypustek, które będą nadawać im też nowe kształty. Natomiast przejdźmy sobie dalej i wspomniałem na początku, że wnętrze każdej komórki zwierzęcej wypełnia cytozą, w którym zanurzone są różne organele i struktury komórkowe, które my dzielimy na tak zwane składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne. Do pierwszej grupy zaliczamy m.in. jądro komórkowe, mitochondria, retikulum endoplazmatyczne, zarówno szorstkie, jak i gładkie, aparat Golgiego, lizosomy, peroksysomy czy też wakuole. Z kolei do składników nieplazmatycznych zaliczamy m.in. rybosomy, elementy cytoszkieletu, a także centrosom oraz materiały zapasowe i wydzieliny zanurzone w cytozolu. Wszystkie te elementy można podglądać i analizować ich budowę z wykorzystaniem różnorodnych technik badawczych. Pozwala na to m.in. mikroskopia świetlna, gdzie tak naprawdę wykorzystujemy bardzo proste mikroskopy, które umożliwiają nam analizę struktury komórek i tkanek wybarwionych różnorodnymi barwnikami histologicznymi. Tutaj akurat na slajdzie widzimy dwa takie zdjęcia, właśnie wykonane
z użyciem barwników histologicznych. Mamy tutaj po lewej stronie przekrój przez skórę człowieka. Widzimy tutaj gruczoł łojowy i to jest akurat tkanka, która jest wybarwiona hematoksyliną eozyną, natomiast po prawej stronie mamy już jajnik pluskwjaka, który wybarwiony z kolei jest błękitem metylenowym. I bez problemu jesteśmy w stanie zauważyć na tych zdjęciach pojedyncze komórki, choćby dlatego, że tutaj wszędzie te takie kropeczki, które możemy obserwować, to są właśnie jądra komórkowe, które nam mówią dokładnie, gdzie dana komórka jest zlokalizowana, a w przypadku na przykład wczesnych oocytów, no to już nie ma większego problemu, to jądro jest na tyle duże, że potrafimy tą komórkę z łatwością zlokalizować. Ale nie tylko mikroskop świetny, również mikroskop fluorescencyjny może nam tutaj okazać się dobrym narzędziem do badać komórek. W przypadku mikroskopii fluorescencyjnej wykorzystujemy barwniki fluorescencyjne, za pomocą których znakujemy wybrane struktury komórkowe, które później możemy analizować i oceniać, jak wygląda ich struktura, czy uległy one zmianom pod wpływem na przykład jakichś czynników środowiska zewnętrznego. I tu na przykład widzimy choćby cytoszkielet aktynowy i jądra komórkowe wybarwione w jelicie skolopendry. Na niebiesko mamy zaznaczone jądra komórkowe, na czerwono elementy cytoszkieletu aktynowego. Tu z kolei mamy komórki w trakcie podziału. Na pomarańczowo chromosomy, natomiast na zielono elementy mikrotubularne, które tworzą nam tutaj wrzeciono podziałowe. Natomiast oprócz mikroskopii świetnej i mikroskopii fluorescencyjnej możemy wykorzystywać również inne mikroskopy, choćby mikroskopię kontrastowo-fazową lub interferencyjną, które również mogą się okazać bardzo pomocnym narzędziem w badaniach komórek. Natomiast, szanowni Państwo, nie da się ukryć, że takim najlepszym narzędziem, które pozwoli nam najlepiej analizować strukturę komórek, jest transmisyjna mikroskopia elektronowa, która pozwala na dokładną analizę ultrastrukturalną badanych komórek. I tutaj akurat widzimy na slajdzie dwie fotografie, na którym widzimy różne struktury komórkowe i one troszeczkę odbiegają od tych schematów, które może znamy, bo wszystkie te obrazy komórek, które my obserwujemy na kolorowych schematach, pamiętajmy, że one przedstawiają te komórki w pewnym uproszczeniu, a rzeczywistość niejednokrotnie jest zupełnie inna. I tutaj na tych fotografiach jesteśmy w stanie zlokalizować takie organele i struktury komórkowe, jak choćby właśnie siateczka śródplazmatyczna, szorstka, aparat Golgiego, wszędzie tutaj rozmieszczone mitochondria, ogromne jądro komórkowe z jąderkiem i z chromatyną, różnego rodzaju drobne pęcherzyki i wakuole, porozrzucane wszędzie materiały zapasowe, rybosomy. Tutaj na przykład widzimy doskonale granice komórki, czy po prostu błonę komórkową. Więc naprawdę na tych zdjęciach wykonanych w mikroskopie elektronowym jesteśmy w stanie zaobserwować wszystkie struktury, wszystkie organele komórkowe, które właśnie w tych komórkach się znajdują. Ale to tak naprawdę nie koniec możliwości, jakie daje nam mikroskopia elektronowa, bo tak naprawdę, szanowni Państwo, obecnie można również wykonywać seryjne zdjęcia komórek i tkanek z wykorzystaniem właśnie mikroskopii elektronowej, co pozwala na uzyskanie danych, z których następnie wykonujemy rekonstrukcję tychże komórek czy tkanek właśnie w 3D. Pozwala to na jeszcze lepsze zrozumienie zależności zarówno strukturalnych, jak i funkcjonalnych pomiędzy różnymi składowymi komórki. I tutaj też pokazuję na slajdzie takie dwie rekonstrukcje, które wykonaliśmy. To są rekonstrukcje przedstawiające komórki linii płciowej. Na niebiesko mamy zaznaczone jądra komórkowe, na czerwono, zielono, żółto mamy zaznaczone mitochondria, natomiast tutaj kolorem takim jasno-szarym mamy zaznaczoną tutaj cały obrys komórki, prawda? Czyli w tym przypadku są to granice błony komórkowej. I wykonanie takich seryjnych zdjęć, nałożenie tych zdjęć na siebie i później przeanalizowanie pozwala nam tworzyć takie obrazy, które, tak jak powiedziałem, lepiej pozwalają zrozumieć zależności tutaj zarówno strukturalne, jak i fizjologiczne pomiędzy różnymi składowymi komórek. Szanowni Państwo, ważnym zagadnieniem w badaniach nad komórkami zwierzęcymi jest ich zdolność do
podziałów i różnicowania się w komórki wyspecjalizowane, które pełnią już określone funkcje w organizmie. Tutaj, jeśli chodzi o zdolność do podziałów, to funkcję tą wykazują przede wszystkim komórki macierzyste, których rolą jest m.in. regeneracja uszkodzonych tkanek i wymiana komórek już zużytych. Komórki macierzyste charakteryzują się zdolnością do przechodzenia licznych podziałów komórkowych oraz tym, że mogą się różnicować w różne typy komórek. Przy czym zdolności komórek macierzystych do różnicowania się są różne. I na tej podstawie klasyfikuje się te komórki na kilka typów, z których tak naprawdę największy potencjał wykazują komórki totipotencjalne. I do tych komórek zaliczamy m.in. zygotę. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że zygota jest zdolna do wykształcenia wszystkich komórek, które budują nasze ciało, ale również tych komórek, które nie będą wchodzić w ciało człowieka, czyli na przykład komórki łożyska czy komórki błon płodowych. Z kolei w tkankach naszego ciała i innych zwierząt występują przede wszystkim komórki multipotencjalne i unipotencjalne, których zdolności do różnicowania są już znacznie ograniczone. Komórki multipotencjalne mogą różnicować się w kilka typów komórek, a komórki unipotencjalne tylko w jeden. I takie komórki multipotencjalne i unipotencjalne, czy takie komórki macierzyste zdolne do regeneracji w naszym ciele znajdziemy naprawdę w wielu miejscach. Takie komórki występują w naskórku, występują w wątrobie, występują w nabłonku jelita, występują w trzustce, występują w kościach, w chrząstce, we wszystkich tych miejscach, gdzie odbywają się procesy regeneracji i które wymagają tak naprawdę ciągłego wymieniania komórek już zużytych. I proszę Państwa, wykorzystanie różnorodnych technik pozwala nie tylko zaobserwować przebieg procesu podziału komórki, ale również proces ich różnicowania się, co na przykład związane jest z całkowitą reorganizacją cytoszkieletu. A to na przykład pozwala na przemieszczanie się komórek, co na przykład doskonale widać podczas analiz choćby w warunkach in vitro, kiedy obserwuje się komórki pod mikroskopem, albo na przykład kiedy obserwujemy komórki żerne, lub właśnie taka reorganizacja cytoszkieletu umożliwia wytwarzanie dodatkowych struktur, jak na przykład właśnie mikrokostki, które występują w komórkach nabłonkowych. I tutaj Państwo widzą na zdjęciach właśnie komórki regeneracyjne, które występują w jelicie wijów. To są komórki, które już występują w trakcie podziału, a z kolei na tym zdjęciu widzimy komórkę różnicującą się. Komórka, która za niedługo stanie się w pełni funkcjonalną komórką nabłonkową i tutaj już widzimy, że ta komórka zaczyna wytwarzać mikrokostki, takie palczaste wypustki, które będą zwiększały później jej powierzchnię wchłaniania. Więc jak najbardziej zdolności komórek do podziałów również są bardzo ważnym punktem w badaniach komórek zwierzęcych. Proszę Państwa, komórki zwierzęce różnią się między sobą nie tylko rozmiarami, kształtem czy ultrastrukturą, ale również składem chemicznym. W tym przede wszystkim różnorodnym składem białek produkowanych przez te komórki. I tak na przykład we włóknach mięśniowych znajdziemy duże nagromadzenie aktyny i miozyny, w pręcikach siatkówki oka duże pokłady rodopsyny, a w komórkach naskórka lokalizuje się keratyna. I różnorodne techniki badawcze pozwalają nam na wykrywanie tychże białek w komórkach, a tym samym analizowanie stanu fizjologicznego komórki, czy też jej odpowiedzi po prostu na stres środowiskowy. I proszę Państwa, służą do tego między innymi przeciwciała, którymi można znakować wybrane białka obecne w komórce, czy barwniki cytochemiczne wybarwiające miejsce lokalizacji konkretnych białek w komórce. I tutaj właśnie na zdjęciach mają Państwo pokazane barwienie błękitem bromofenolowym, które pozwala nam dokładnie wykazać obecność białek w komórkach, przede wszystkim ich dużego nagromadzenia, a z kolei tutaj mają Państwo pokazane zdjęcie obrazujące znakowanie histonu H3. To jest białko występujące w jądrze komórkowym, białko, na które nawinięty jest materiał genetyczny i właśnie przeciwciałami to białko zostało wyznakowane, a później dodatkowo podbarwione przeciwciałem drugorzędowym
połączonym z fluorochromem i dzięki temu jesteśmy w stanie to miejsce obserwować. I właśnie to jest komórka, która jest w trakcie podziału, stąd też z łatwością byliśmy w stanie tutaj wyznakować obecność białka histonu H3. Bardzo ciekawym sposobem znakowania obecności białek w komórce jest również wykorzystanie białka GFP, czyli zielonego białka fluoryzującego. Wprowadza się gen kodujący to białko do komórki i łączy go z genem kodującym badane białko. To powoduje, że w sytuacji, kiedy dana komórka będzie to nasze białko wytwarzać, automatycznie będzie później to miejsce, w którym to białko się znajduje, świecić na zielono w momencie, kiedy będziemy dany preparat oglądać w mikroskopie fluorescencyjnym. Proszę Państwa, dyskutując na temat badań nad komórkami zwierzęcymi, nie można pominąć również zagadnień związanych z komunikacją międzykomórkową. Komórki utrzymują ze sobą stały kontakt, wykorzystując do tego różnorodne mechanizmy, takie jak na przykład tworzenie połączeń komunikacyjnych, sygnalizacja endokrynna czy sygnalizacja synaptyczna. Szczególnym rodzajem komunikacji jest wymiana informacji za pomocą tzw. mostków międzykomórkowych. Mostki międzykomórkowe tworzą się wtedy, kiedy pomiędzy dwiema komórkami potomnymi kończącymi podział komórkowy nie dojdzie do pełnej cytokinezy. Takie mostki umożliwiają następnie tym komórkom nie tylko komunikację, ale pozwalają im również na przykład na wymianę substancji odżywczych i struktur komórkowych, co ma na przykład znaczenie w procesie różnicowania się komórek. W przypadku człowieka jest to bardzo dobrze obserwowane w jądrach komórkowych u mężczyzn, gdzie rozwijają się plemniki. I właśnie przez długi okres czasu wszystkie komórki, które będą się przekształcały w komórki rozrodcze, są połączone takimi mostkami komunikacyjnymi. Mostki międzykomórkowe są dosyć ciekawym obiektem badań. Członkowie mojego zespołu zajmują się takimi badaniami i ciągle analizują, w jaki sposób te mostki się tworzą, jakie jest znaczenie w różnicowaniu się komórek linii płciowej u bezkręgowców. Proszę Państwa, bardzo ważnym aspektem związanym z fizjologią komórki jest oczywiście odpowiedź tych komórek na różnego rodzaju czynniki pochodzące z środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, które powodują, że te komórki w odpowiedzi na te czynniki ulegają licznym modyfikacjom, które mogą polegać na zmianie ich fizjologii, ich ultrastruktury, czy nawet doprowadzić do ich śmierci. To ostatnie zagadnienie związane ze śmiercią komórkową jest szczególnie istotne, szczególnie ciekawe, co powoduje, że naukowcy na całym świecie poświęcają temu zagadnieniu naprawdę wiele czasu. Śmierć komórkowa następuje zarówno z przyczyn fizjologicznych, jak i patologicznych i ma ona miejsce w momencie ustania czynności biochemicznej danej komórki, co ostatecznie prowadzi do końca jej istnienia. Jest to zjawisko naturalne dla żywych organizmów, które, aby utrzymać homostazę, muszą zachować równowagę między pojawianiem się nowych komórek, a ich umieraniem. I poprawnie funkcjonujący organizm musi więc bezpiecznie cały czas usuwać zdrowe komórki, które nie są już przydatne, ale także stymulować reakcję zapalną w celu likwidacji tych komórek, które są przydatne, ale nie są już zdrowe. Proszę Państwa, obecnie wyróżnia się kilkanaście różnych typów śmierci komórki, wśród których wyróżniamy apoptozę, nekrozę, nekroptozę, entozę, katastrofę mitotyczną, keratynizację, feroptozę, pyroptozę i wiele innych. I aby odróżnić te typy śmierci komórki od siebie, monitorowane są różne zmiany morfologiczne, biochemiczne komórek oraz czynniki je indukujące. Oczywiście na temat śmierci komórkowej moglibyśmy tutaj rozmawiać godzinami, bo to jest fascynujące zjawisko. Natomiast proszę Państwa, chciałem tutaj Państwu pokazać na zdjęciach właśnie komórki, które ulegają śmierci komórkowej. Mamy tutaj zarówno komórkę, która podlega apoptozie, mamy tutaj komórki, w których zachodzi zjawisko autofagii, czy właśnie komórki, które polegają procesowi nekrozy. Każda z tych typów śmierci komórkowej odgrywa istotne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu komórek. I proszę Państwa, na sam koniec warto jeszcze wspomnieć o hodowlach komórek i tkanek, które wykorzystane są m.in. w badaniach toksykologicznych, czy choćby leków, czy kosmetyków, czy nawet nanomateriałów. Pozwalają one obserwować zmiany na różnych
piętrach organizacji organizmu, od organeli komórkowych po narząd. Takie hodowle komórkowe pozwalają również analizować rolę poszczególnych komórek, tkanek, czy też nawet pewnych struktur komórkowych, a także pozwalają badać interakcje zachodzące pomiędzy różnymi komórkami. To też jest dosyć ciekawe zagadnienie, któremu można było naprawdę poświęcić wiele godzin dyskusji. Proszę Państwa, przedstawiłem Państwu kilka aspektów, kilka nurtów związanych z badaniami komórek zwierzęcych. To jest tylko tak naprawdę kropla w morzu tego, co naukowcy w dzisiejszych czasach potrafią i czym się tak naprawdę zajmują. Tutaj moglibyśmy wymienić jeszcze wiele innych technik, które wykorzystują cytometrię przepływową, rezonans magnetyczny itd. Ale proszę Państwa, mam nadzieję, że te kilka informacji Państwa zainteresowało do tego, aby poszerzyć swoją wiedzę, poczytać na temat badań nad komórkami zwierzęcymi, bo faktycznie to jest taka działka nauki, która się bardzo intensywnie rozwija, a dotyczy też nas bezpośrednio, więc jest to zagadnienie jak najbardziej ciekawe i warte uwagi. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy pięknie za wykład. Oczywiście zachęcamy Państwa do zadawania pytań na czacie, z pewnością je odczytamy. Natomiast ja chciałam się Ciebie, Łukasz, zapytać, ponieważ pokazywałeś tutaj mnóstwo różnych bardzo ciekawych zdjęć, różne typy mikroskopii, różne typy barwień. I takie moje pytanie, jak długo, czy można w ogóle określić, jak długo trwa przygotowanie na przykład takiego preparatu, żeby tak ostre, tak fantastyczne zdjęcia pokazać, żeby zobaczyć, co chcemy zobaczyć i czy każdą komórkę zwierzęcą traktujemy tak samo? Jasno, oczywiście. Da się to określić. Oczywiście od razu mogę powiedzieć, że to jest bardzo czasochłonny proces. Oczywiście możemy z łatwością na przykład analizować komórki z kultur in vitro, prawda, kiedy wkładamy sobie taką płytkę z hodowlą pod mikroskop i analizować. Wystarczy, że podbarwimy go jakimkolwiek barwnikiem fluorescencyjnym i jest to proste. Natomiast akurat te zdjęcia, które ja pokazywałem, na przykład z mikroskopii, transmisyjnej mikroskopii elektronowej, to tutaj musimy na to poświęcić, no nie kłamiąc, około tygodnia, bo tak naprawdę sama procedura utrwalania tego materiału trwa około 3 dni, później krojenie tego, co jest bardzo żmudne, następnie kontrastowanie, jeszcze sprawdzenie, a najgorsze to jest to, że na samym końcu się okazuje, że nie wyszło i trzeba zacząć od nowa. No więc to jest tutaj najbardziej brutalne, ale to wszyscy, którzy zajmują się badaniami biologicznymi, to wiedzą o tym, jak wygląda nasza praca, że wielokrotnie powtarzamy jakąś procedurę, żeby dojść do tego efektu, na który liczymy. Są też takie procedury, gdzie zwłaszcza na przykład jeśli chcemy wykorzystać barwniki histologiczne, gdzie sam proces utrwalania trwa tydzień, 2 tygodnie, płukanie trwa później tyle samo czasu, więc mówię, rozpiętość jest naprawdę ogromna, wszystko zależy od tego, co chcemy pokazać, co chcemy wyznakować, a najgorsze oczywiście jest czekanie i znalezienie tego momentu, idealnego momentu, żeby akurat pojawiło się to, co nas interesuje. Pamiętam, jak ja robiłem swój doktorat i chciałem jakby pokazać zdolność komórek regeneracyjnych w jelicie skolopendry, jak one się dzielą. Robiłem naprawdę tysiące prób, a później się okazało, że te komórki dzielą się tylko w nocy. Tylko i wyłącznie w nocy, więc ja robiłem sobie te analizy po prostu nocami właśnie tutaj na wydziale no więc tak to wygląda. Aha, dziękuję za odpowiedź. Jest po prostu nawet nie spodziewałam się w ogóle, że nawet trzeba odkryć to, że trzeba wiedzieć, kiedy te komórki się dzielą. Dokładnie. Tak. Zawsze później jest taka sytuacja, jak na przykład przychodzi ktoś do nas, kto zajmuje się zupełnie inną działką, ale potrzebuje jakieś zdjęcie. No i dostajemy materiał, czy możesz mi zrobić zdjęcie na jutro? Ja tak po prostu patrzę i mówię, że niestety tak się to nie da zrobić. To nie jest takie proste, że tu musi niestety się ktoś uzbroić w cierpliwość. Dzięki bardzo. I wiesz co, jeszcze jedna mi tak przyszła rzecz do głowy, bo mówiłeś o różnych hodowlach komórkowych. A powiedz mi, czy te obserwacje właśnie w mikroskopach różnego typu mogą pozwolić później na przykład w hodowaniu jakichś organów, które będziemy chcieli użyć do przeszczepów?
Jak najbardziej. Faktycznie po prostu jak my słyszymy obecnie o hodowlach komórkowych, to wszyscy od razu już myślą o medycynie regeneracyjnej, bo to jest takie zjawisko, które zostało już mocno rozpowszechnione i bardzo się dużo mówi o tym w telewizji. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jeszcze dużo przed nami do odkrycia. Tak naprawdę jesteśmy na początku, raczkujemy w tym zagadnieniu. Ja wiem, bo tak rozmawiam też z osobami, które nie siedzą w tym temacie, bo się nie zajmują, to wszyscy sobie już wyobrażamy, że my potrafimy hodować Bóg wie co tak naprawdę w tych warunkach in vitro, natomiast to nie jest prawda, to są początki. Chyba takim organem, gdzie faktycznie już osiągnęliśmy duże sukcesy, jest skóra. To związane oczywiście jest z hodowaniem skóry na potrzeby tutaj przeszczepu. Natomiast jak najbardziej te badania w warunkach in vitro pozwalają nam na przykład sprawdzić, jakie czynniki wpływają na to, że dana komórka na przykład różnicuje się we włókno mięśniowe, a nie będzie różnicowała się w komórkę nerwową. Bo na przykład jeśli weźmiemy sobie do analiz choćby na przykład komórki macierzyste, takie unipotencjalne, które występują w naskórku, no to wiadomo, że one są głównie nakierowane na różnicowanie się w komórki naskórka, ale jeśli weźmiemy sobie już komórki macierzyste zarodkowe, to one się mogą różnicować o wszystko. I tak naprawdę trzeba znaleźć ten sposób, żeby je nakierować na taką drogę różnicowania, a nie inną. Więc tutaj zmiana pożywki, dodawanie różnych czynników może być bardzo pomocne. Tak samo tak naprawdę poszukiwanie tych komórek, tych, które nas interesują, bo to, że my weźmiemy sobie fragment jakiejś tkanki i zaczynamy ją hodować w warunkach in vitro, to oczywiście nie jest takie proste, jak ja sobie to teraz upraszczam, ale my z tej tkanki musimy teraz wybrać te komórki, które faktycznie mają te zdolności do podziałów, musimy je wyizolować, tak, znaleźć w tej próbie. To też jest taka bardzo, bardzo mocna działka, która się bardzo intensywnie rozwija, ale też jest tutaj bardzo wiele rzeczy, których jeszcze nie wiadomo. I to są wszystko niestety próby, tak? Na zasadzie prób i błędów tutaj działamy. No tak wygląda cała biologia, tak wygląda nasza praca. My nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć. To, praca na żywym organizmie, tutaj na pewno wszyscy po prostu, którzy zajmują się biologią, mi to potwierdzą, że to jest taka praca, że wszystko jest nieprzewidywalne. My nie wiemy, w którym kierunku dany proces pójdzie. Niestety, tak to jest. Tak, ale z własnego pola nie określiłabym jako niestety, bo wydaje mi się, że właśnie to jest najfantastyczniejsza rzecz z tego wszystkiego, że ciągle ciekawość jest niezaspokojona, ciągle coś się dzieje. Że w zasadzie... Pewnie, oczywiście, że tak. Przynajmniej po prostu nie nudzimy się, tak? Nie nudzimy się. Tak jest. Zgadza się. Z pewnością. Dziękuję bardzo. Basiu, może ty masz jeszcze... Tak, Łukaszu, ponieważ ty jesteś pełen entuzjazmu zawsze chyba. Zawsze I wszędzie to jest, Łukasz jest człowiekiem, którego jest wszędzie pełno. Chciałabym się ciebie zapytać, ponieważ wiem, że angażujesz się w absolutnie wiele różnych akcji popularno-naukowych. Co tak na dobrą sprawę ty cenisz w byciu naukowcem? O, to jest dobre pytanie, a zarazem trudne pytanie, bo tak naprawdę muszę teraz wybrać jakąś jedną dobrą odpowiedź. Ja jestem osobą faktycznie, jak powiedziałem, bardzo ciekawą. Jestem ciekawski, po prostu lubię podglądać, analizować i tutaj bycie naukowcem przede wszystkim z jednej strony dostarcza mi ogromnych porcji zabawy. To jest dla mnie dobra zabawa. Ja się po prostu czuję w laboratorium jak dziecko w piaskownicy, które dostało nowe zabawki. I wydaje mi się, że każdy naukowiec teraz by mi podał rękę i dokładnie to samo powiedział. Na pewno każdy czuje się tak wspaniale, kiedy przyjeżdża nowy sprzęt, nowy odczynnik, tak, na który czekaliśmy, bo kosztuje tam po prostu tyle samo, co nowy samochód. I nagle go mamy i możemy coś sprawdzić, coś odkryć i później dostajemy ten wynik. Więc to jest jedna sprawa świetna. Druga to, że my te badania robimy po coś. To nie jest tylko nasze widzimisię, prawda, i tylko nasza praca, ale te wszystkie badania mają czemuś służyć, tak? Każdy z nas robi zupełnie coś innego. To są badania, które będą przydatne dla różnych dziedzin przemysłu, tak? To będą badania przydatne dla rolnictwa, dla rozwoju medycyny i tak dalej. Ja zawsze powtarzam, bo bardzo często ludziom się wydaje, że jak ktoś jest biologiem, to bierze siatkę na motyle, lata po łąkach i po prostu goni, tak? To nie do końca właśnie tak to wygląda. Tutaj oprócz tego, nawet jeśli mamy osoby, które zajmują się badaniami terenowymi i muszą znaleźć te owady, muszą znaleźć te inne zwierzęta, to jest tylko jedna część. Później to jest ogrom pracy w laboratorium, żeby to oznaczyć. Ludzie nawet nie zdają sobie z tego sprawy, jak ciężko oznacza się niektóre owady. Jak ja już tutaj czasami rozmawiam z naszymi zoologami, jak tam trzeba personalizować włosek skręcony w prawo, włosek skręcony w lewo, albo po prostu genitalia skręcone w prawo, genitalia skręcone w lewo. I to trzeba rozpoznać, bo tu mamy jedną muszkę inną od
od innej, więc, ale to z jednej strony jest fascynujące, prawda, że my możemy podglądać w ogóle ten świat, prawda, i tak naprawdę staramy się wyrwać z niego te wszystkie tajemnice. Dla nas to jest przyjemność, dla nas to jest świetna zabawa, a też to służy przyszłym pokoleniom i tak jak kiedyś w przeszłości naukowcy, prawda, robili swoje, odkrywali pewne rzeczy, a my ciągle teraz do tego wracamy, ciągle o tym wspominamy, tak? Tutaj Basiu, doskonale wiesz, ile razy wspominamy Grzegorza Mendla na przykład, tak, z twojej działki. Kiedy to było, ale po prostu to nazwisko się ciągle pojawia, tak? Fleming w ogóle i tak dalej. No, tak to ma wyglądać. To jest nasza praca, świetna zabawa, ale to wszystko czemuś służy. Łukaszu, oby kiedyś o nas mówiono tak często jak o Grzegorzu. Oby, ja na to liczę, po prostu ja chcę, żeby moje nazwisko było wszędzie, ja chcę przechodzić czerwonym dywanem, po prostu chcę być naukowym celebrytą. To jest mój cel życiowy. Dziękuję, Łukaszu. Czy ktoś może ze słuchających ma jakieś pytanie? Jeżeli nie, to będziemy Ci bardzo dziękować za to, że do nas dołączyłeś i byłeś tutaj członkiem projektu całego Akcja Popularyzacja i chciałeś powiedzieć coś. Polecam się na przyszłość, dziękuję bardzo za tą możliwość i jakby co, to wiadomo, gdzie jestem, gdzie są moje drzwi, zapraszam. Bardzo Ci, Łukaszu, dziękujemy. Zapraszamy Państwa także do kontaktu z Łukaszem, jeśli macie do niego pytania, również a krępujecie się to zrobić na forum, zapraszamy do kontaktu. Imię, nazwisko Łukasz Hajec. Tak Dziękujemy jest. Ci, Łukaszu. Dzięki wielkie. Bożenko, drodzy Państwo, myślę, że powoli dobiegamy do końca. Wszyscy prelegenci wygłosili swoje wystąpienia. Jestem szalenie dumna, że mogę być koordynatorem projektu Akcja Popularyzacja, w którym będziemy, mam nadzieję, pokazujemy Państwu, jak nauka, szczególnie nauka na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wpływa na nasze życie i być może w przyszłości na Państwa życie. Zachęcam, jeżeli ktoś jest pasjonatem szeroko pojętej przyrody, do aplikowania na nasze studia, do interesowania się, zgłębiania wiedzy. Będziemy także 27 maja organizować na Wydziale Nauk Przyrodniczych geopiknik na Żlecie w Sosnowcu na ulicy Będzińskiej 60, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Wciąż można się zapisać i na warsztaty, i na konkursy, i również na cykle wykładów, również w ramach akcji popularyzacji, więc bardzo Państwa serdecznie zapraszamy. Tam tematyka będzie już bardziej zbliżona z naukami o Ziemi, także serdecznie Państwa zapraszam i wciąż przypominam o istniejących i trwających konkursach na rzecz akcji popularyzacji, cykl 10 konkursów, mamy super nagrody, wystarczy zrobić pracę plastyczną, zdjęcie, bądź napisać jakiś esej w zależności od konkursu, wysłać go na nasz adres akcjapopularyzacja.wnp@usedu.pl. Znajdziecie te wszystkie informacje na fanpage'u, na Facebooku oraz na stronie internetowej i można naprawdę uzyskać super nagrody. Ja Państwu bardzo dziękuję. Bożeno, Tobie także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwu się nasze wystąpienie podobało, że uznajecie ten czas za pełen pożytku i absolutnie dowiedzieliście się Państwo czegoś nowego. Bardzo dziękuję i zapraszam na geopiknik na Żlecie. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.